Zabieramy się za wykonanie łapek kury. Do wykonania takich właśnie łapek będziecie potrzebować dosłownie 4 rurki. 3 z nich lekko zwilżyłam wodą, żeby były lekko elastyczne, z wyjątkiem końcówki tej grubej i krótkiej rurki. Te muszą pozostać sztywne, czyli bez nawilżenia. Oraz jedna rurka bez nawilżenia, w której w środku włożony jest drut. Rurkę z drutem zginamy w połowie i następnie wykonujemy tutaj zagięcia te na łapki, na pazurki boczne. Jedna część i druga, czyli mamy taką literę W i jeszcze dokładamy te boczne łapki. Pazurki, łapki. Musi powstać nam mniej więcej taki kształt 3 paluchów od kurzej łapy. Zaczynamy wyplatanie od tej części bocznej, od pazurka bocznego. Przykładam rurkę, zostawiam kawałek około 3-4 cm z grubszą końcówką i zaczynam owijać przez te dwa druty, dwie części rurki z drutem. Delikatnie, żeby mi się ta rurka nie ułamała, nie urwała. Trzymam tą końcóweczkę, żeby ona nie uciekła i jadę tak, owijając aż do samego końca. Końcówkę włożę właśnie w to miejsce i posłużę się drutem dziewiarskim, żeby sobie lepiej przygotować otwór do włożenia rurki. Rurkę, jak widzieliście, trochę zmiękczyłam, spłaszczyłam. Wkładam rurkę. I teraz przy pomocy tych szczypców mogę ją pociągnąć, docisnąć splot. Widzicie? I jeszcze troszeczkę mocno, żeby to się działo. Oczywiście, jeśli nie macie takich szczypców, też sobie poradzicie bez nich, ale z nimi robota jest łatwiejsza. Końcówkę rurki ucinam i tak to zostawiam do pomalowania. Wracam do zostawionej końcówki grubej, spłaszczam i dokręcam drugą rurkę. Przechodzę teraz do drugiego pazurka leżącego po bocznej stronie. Tak samo jak poprzednio owijam przez 2 rurki. I znowu na samym końcu pomagam sobie drutem dziewiarskim i rurkę wkładam w ten powstały otwór. Ucinam końcówkę i mamy wykonane 2 boczne pazurki. I został nam pazurek środkowy. Wkładam rurkę do środka, przekładam przez ten łącznik, trochę sobie rozegnę te boczne pazurki, żeby łatwiej mi tu było dojść i zaczynam owijać. Na końcu, jak zawsze, wkładam w otwór na samej górze, dociskam. Się urwała ta rurka, ale na szczęście końcówka. Ucinam to, co wystaje. I pazurki gotowe, czekają na pomalowanie. Barwić będę je przez zanurzenie w czerwonym barwniku. Czas zabrać się za wykonanie ogona kury. Ogon kury, jak widzicie, wygląda bardzo podobnie do łapki, którą wykonaliśmy przed chwilą, z tym, że jest troszeczkę szerszy i plecenie nie jest owijane, tylko takie przeplatane jak
jak plecenie rączki koszyka. Zaraz zobaczycie. Również potrzebne nam są 4 rurki, jedna z drutem w środku, jako ta rurka brzegowa nadająca kształt i 3 rurki lekko zwilżone, którymi będziemy wyplatali poszczególne części ogona. Zaczynamy. Jak zwykle najpierw mniej więcej na środku zaginamy naszą rurkę, z tym, że tutaj chciałabym, żeby to zagięcie było takie nieco szersze, czyli nie zaginamy tak jak w przypadku łapki tutaj bardzo blisko, tylko zostawiamy sobie tak na szerokość palca mniej więcej to zaokrąglenie. Wykonujemy 2 zagięcia na dole ogona i znowu 2 szersze na kolejne te piórka w ogonie. Mniej więcej taki kształt powinniście uzyskać. To ta część z drutem będzie służyła do umocowania ogona w tym spodzie kury. Wyplatanie bardzo podobne jak poprzednio. Jedna rurka do jednej części i znowu zostawiamy kawałek. Na samym początku 2-3 ruchy. Owincie ogon. I teraz chciałabym, żeby już wyplatać poprzez wkładanie tej rurki przez środek. Końcówkę rurki również wkładam w otwór, ponieważ zostało nam jej bardzo mało. Posłużę się klejem i troszeczkę tutaj to wzmocnię, żeby nam ta rurka nie uciekła. Dokładnie tak samo robimy z drugą stroną. Przedłużamy rurkę. I wyplatamy drugą część ogona, czyli 2 razy przez rurki i potem zaczynamy poprzekładanie przez środek. I ogon gotowy, czeka na pomalowanie i polakierowanie. My zajmiemy się teraz przymocowaniem wykonanych wcześniej łapek i ogonka kury. Jak widzicie, łapki zostały pomalowane barwnikiem czerwonym, lekko pryśnięte również czerwonym lakierem, żeby nabrały takiej ostrości, takiej mocnej, wyrazistej barwy. Ogonek został pomalowany, tak jak cała kura, białą farbą akrylową. Odwracamy górę, odwracamy dół kury i przygotowujemy drutem dziewiarskim miejsce na włożenie nóżek. Jak widzicie, robię to przez 4 sploty spodu, czyli dna naszego koszyka, tak? Aż tutaj wyjdzie ten drut. Robię taki tunelik. W 2 miejscach patrzę, gdzie jest ta główna, środkowa część gwiazdy i po obu jej stronach przygotowuję tunelik na włożenie nóg kury. W międzyczasie rozgrzałam klej z pistoletu, klej na gorąco i trochę tego kleju włożę właśnie tu. I teraz w to miejsce razem z klejem wkładam nogi. Mocno aż do końca, żeby to się nam przykleiło. I to samo z drugiej strony, czyli najpierw troszkę kleju i teraz wkładam te łapki kury. Mocno aż do końca. Trochę to mogę przytrzymać, żeby klej złapał. Teraz po przeciwległej stronie łapek, widzicie, tu są łapki, patrzę sobie, gdzie tutaj jest środeczek i dokładnie po przeciwległej stronie przygotuję miejsce na włożenie ogona. Raz, 2, 3, 4, 4 te części, 4 okrążenia omijam i tutaj, zacząwszy od 5. okrążenia od góry, też przygotowuję tunelik na włożenie ogona. Ogon skręcę. Tak, żeby on był jedną taką częścią do włożenia. I tak samo jak poprzednio daję klej
i wkładam ogonek. Kiedy kura wyschła, pomalowana dwukrotnie białą farbą akrylową, musimy zająć się jej wykańczaniem, przystrajaniem. Otóż w pierwszej kolejności przykleimy motyw serwetkowy, taki oto motyw wycięty, wydrapany właściwie ze zwykłej serwetki. Przykleimy ją na kurę, tutaj na tą górną część. Jest to oczywiście dekupaż serwetkowy, znana Wam metoda ozdabiania. Musimy wybrać miejsce, zobaczmy w jaki sposób będzie wyglądało to lepiej. Może przyklejmy to w ten sposób. Ja do ozdobienia kury, do przyklejenia tej serwetki użyję zwykłego lakieru. Pokażę Wam, że to również można zrobić właśnie tak, że niekoniecznie musicie mieć specjalny klej do dekupażu. Lakier, zwykły lakier wodny, szeroki pędzel i wzdłuż splotu raz po raz nakładam lakier na serwetkę. Zdecydowanym ruchem. Nie możecie robić tego długo, bo serwetka mocno namoknie. Kilka pociągnięć pędzla i motyw serwetkowy przyklejony, czyli wykonany nasz dekupaż na koszyku. Przy okazji od razu polakieruję dalszą część góry i oczywiście odstawię ją do wyschnięcia. Po wyschnięciu zajmiemy się przyklejaniem oczek, przyklejaniem dziobka kury, ale to ten lakier musi porządnie wyschnąć, to naprawdę musi potrwać kilka godzin, żeby się nie kleiło, żeby się nie porwała przyklejona tą metodą dekupaż. Góra kury schnie, a ja na drugiej, na innej, już wcześniej polakierowanej pokażę Wam, jak przykleić górę, te wszystkie ozdoby, które kura powinna posiadać. To jest dziobek wycięty z filcu, to są korale w kształcie takiej jakby litery W, pasek filcu na górę, na grzebień i dwa ruchome oczka. Kupione w każdej pasmanterii dostaniecie. Zaczynamy od góry. Zróbcie kropkę kleju i przyklejcie w tamtą stronę pasek filcu. Postawcie kolejną kropkę kleju. Zaginamy filc i przyklejamy kawałek dalej. Pierwszą tą część grzebienia. Teraz część środkowa, zasada taka sama. Znowu odrobina kleju, znowu zagięcie i przyklejenie kolejnej części. Resztki kleju jeszcze teraz możecie zgarnąć. To dosyć szybko łapie, więc to jest natychmiastowy efekt. I teraz trochę kleju na samą końcóweczkę. Zaginam ją pod spód i przyklejam na samym końcu głowy kury. Tak to wygląda z przodu, tak to wygląda z boku. Następnie dziobek. Dziobek wygląda jak tarcza szkolna. Ciekawe, kto z Was jeszcze tarcze szkolne pamięta. Zaginamy go na pół i nakładamy klej tu na sam brzeżek. Nie żałujcie kleju, to się musi trzymać. I zdecydowanym ruchem przyklejamy tak, żeby to złapało. Musimy to przycisnąć. I dziobek kury przyklejony. Od razu obieram ten klej, który się tutaj ciągnie niemiłosiernie. Trzeba dbać o to, żeby te wszystkie części właśnie były takie wolne od tych pozostałości po klejeniu. I jeszcze dół. Odrobina kleju na samą górę. I tu pod dziobkiem przyklejamy korale kury oraz oczy. Oczka te akurat mają centymetr średnicy, ale mogą być również troszeczkę większe. Jedno oczko. Można powiedzieć, że właściwie kura jest gotowa.
Kochani, kury gotowe. Teraz wystarczy tylko napełnić je słodyczami i wręczyć komuś jako niezwykłą wielkanocną niespodziankę. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się przy wyplataniu kury, a zdobytą wiedzę wykorzystacie również przy innych naszych projektach. Teraz mówię Wam już do zobaczenia. Oczywiście